Siemanko, dzisiaj przyjechaliśmy dzisiaj do sanktuarium słoni, gdzie po prostu będziemy karmić słoniki, kąpać się z nimi, bawić i tak dalej. Pamiętajcie, jak przyjeżdżacie do Tajlandii, jedźcie do sanktuarium. Może jest troszkę droższe niż te takie jazdy na słoniach, które sobie znajdziecie, ale na pewno sanktuarium jest lepsze, bo tutaj są słonie dobrze traktowane, nie są tresowane, nie są zmuszane do wożenia ludzi, po prostu z tymi zwierzętami tutaj obchodzą się dobrze. I o to chodzi, bo większość takich miejsc jest. Większość takich miejsc. Okay. Dobra, muszę iść. To pokażę wam szybko cenę. Przede wszystkim tutaj macie no really. I tutaj macie ceny za pół dnia, 2,5 tysiąca. Tutaj macie kąpiel, zdjęcia, karmienie i tak dalej. I obiad. Tutaj macie tylko kąpiel i karmienie, no i tak dalej. Okej. Jesteśmy. Znacie tą dziewczynę? Ona była dzisiaj na pudelku. Nie, to nie było fakt. Nie, możliwe, dzisiaj cały dzień, więc na na pewno. Na 1,000,000%. Przyjechaliśmy już tutaj, teraz bo tutaj trzeba dojechać sobie busikiem. I zaczynamy. Ja tu już kiedyś byłem. Także oni będą mieli lepszą zabawę niż ja, ale też chciałem przyjechać. Ogólnie w cenie obozu robimy tak, że są dwie wycieczki. Byliśmy już na jednej, na tej Coral Island, tam na Banana Beach, co mogliście już zobaczyć w odcinku, który był chyba w niedzielę. Tak, na pewno w niedzielę, bo byliśmy tam w sobotę. Dokładnie. I druga wycieczka, którą będziemy organizować, to jest Phi Phi Island. I te dwie są takie po prostu w cenie. Tego jak każdy do nas przyjeżdża. No patrzcie, tam już słoniki widać. A jeśli ktoś chce zrobić sobie coś dodatkowego, tak na przykład jak sanktuarium słoni lub cokolwiek innego. Wczoraj na przykład Krycha też był na James Bond Island. Nie wiem czy był. Ty Krycha, byłeś na tym viewpoincie? Byłeś na tym Summit Viewpoint czy nie w końcu? No byłeś? On nas od razu na łódkę wjebał. No niestety nie był. Nie żałuję, bo tam jest fajnie. No, ale takie dodatkowe rzeczy, no to wiadomo, że każdy sobie opłaca sam. Ale myślę, że jak się jest w Tajlandii, to 2,5 tysiąca batów to jakieś 300 zł. Warto poświęcić, żeby przyjechać sobie i trochę poobcować z tymi słonikami, bo to jest świetna rzecz. W ogóle słonie są super, są bardzo, bardzo inteligentne zwierzęta. Niestety w wielu krajach są bardzo źle traktowane ze względu po prostu na ich rozmiar, że są używane do różnych prac i tak dalej. No, później wam trochę jeszcze opowiem o słoniach. Nasz doktor, czytajcie, dentysta, będzie przygotowywał jedzonko dla słoni. A jak? Ktoś musi. Jakich słoni, wariacie? Dla nas, nie dla słoni. To dla krychy bezglutenowe jest. A dobra, bez glutenu to dla krychy. Te drobne takie ma dla ptaków to proteiny. Jakie sosiwo, wariacie? Here you go. 1 hour. 1 hour. 1 hour? Yeah. 1 hour. There's no problem. Ja jeszcze za to płacę. Wrong man. Unfortunately, okay? You come today, you work. And I pay for that. Bierzemy teraz jedzonko i idziemy karmić słoniki. Dajcie tego małego, ten mały będzie potulny. One wszystkie są grzeczne. Piękne zwierzęta. Recap. Będą miały wyżerkę. Powiem wam fajnych parę rzeczy. Te słonie, które tutaj są w tym sanktuarium, ogólnie oni mają 4 sanktuaria w całej Tajlandii. Mają to na Phuket, mają na Pattaya, mają na Koh Samui i mają w Chiang Mai. W Chiang Mai był pierwszy w 2014. I oni ogólnie ratują zwierzęta, które były na przykład wykorzystywane tak jak te wcześniej do jeżdżenia na słoniach. Tutaj powiedzieli, że jeden słonik, który tutaj jest i tak schodzi z nóżki na nóżkę, tylko nie wiem gdzie on teraz jest, to właśnie był z cyrku odebrany i teraz tutaj ma dużo lepsze życie. Kolejna rzecz, którą warto wiedzieć o słoniach w Tajlandii, są to słonie indyjskie. Mamy 2 rodzaje na świecie, są indyjskie i afrykańskie. O, ten jest taki właśnie. On był właśnie z cyrku zabrany, był tam dresowany, jest dalej taki niespokojny. No ale to przez to tylko dlatego, że był źle traktowany. No i powiem wam dalej, mamy 2 rodzaje. Słonie afrykańskie są bardziej agresywne, są większe, nawet o metr. Mają dużo większe uszy, bo słonie, możecie zobaczyć,
Słonie azjatyckie mają takie małe uszy, afrykańskie mają dużo większe. Różnica też jest taka, że w trąbie mają jeden paluszek taki, którym chwytają, afrykańskie mają 2. Dodatkowo warto wiedzieć, że słonie to bardzo mądre zwierzęta. Dziennie mogą spożywać dorosły słoń 10% tego, co waży. Także myślę, że ten wielki to tak od 200 do 300 kg dziennie może zjeść i wypić 100 litrów wody. Panie doktorze, jak wyczytał pan, ile one w ciąży są? 20 miesięcy, tak? 21 miesięcy, 95 tygodni. Tak, 95 tygodni trwa ciąża. 100-kilowe słonionki. Tak, 100-kilowy słonik jest. A wyczytałeś, ile razy w życiu mogą być w ciąży? Zaraz wyczytam. No, bardzo dobrze. Piękne zwierzę. How old is this elephant? O kurwa, do nosa mu 13? rzuciłem mu tak do nosa i wpadł tam, kurwa. Pamiętajcie, można fajnie spędzić czas ze słoniami, nie trzeba na nich jeździć. Tak jest. Tak jest. No, tamten pan nie wiedział nawet. To ma 43 lata. Ten słonik. Teraz przyszła pani, która lepiej po angielsku mówi, nam powiedziała. Pani teraz jeszcze nam opowiedziała, że ta słonica właśnie tutaj jest od 5 lat dopiero. Ona wygląda na taką zmęczoną życiem, ale wcześniej cały czas pracowała właśnie w miejscu, gdzie się woziło ludzi. Nie miała lekko. Teraz sobie zrobiliśmy fajne zdjęcie też ze słonikami. Fajnie, fajny dzień. A później oczywiście trening. Już rano był jeden, o 16 kolejny. Zaczynamy drugi tydzień treningowy. A wiecie co? Jeszcze jedna sprawa. Dostałem parę komentarzy pod tym, że napisałem w ostatnim odcinku, że ping-pong show i tego nie pokazałem i nawet nie powiedziałem, co to jest. Musicie mi wybaczyć. Ja byłem przekonany, że ja powiedziałem, co to jest w ogóle ping-pong show, a okazało się, że nie. No dużo osób oczywiście wie na pewno, którzy coś tam się interesują z Tajlandią, bo to jest taka rzecz, z którą jest kojarzona Tajlandia po prostu. Oczywiście nie mogłem tam nic pokazać, bo tam nie wolno nagrywać. Za wyciągnięcie telefonu jest od razu 5000 tajskich batów kary. No, jest, musiałem zobaczyć, co pani była, ale to jest jeszcze dodatkowe karmienie tym, co przed chwilą ktoś przygotował. Ping-pong show to ogólnie jest tylko taka nazwa ping-pong show, ponieważ dziewczyna strzela piłeczkami, na przykład ping-pongowymi, nie muszę mówić skąd, lub na przykład różne dziwne rzeczy sobie stamtąd wyciąga i tak dalej. No ogólnie to jest takie coś, że nie ma co opowiadać, bo nie każdy chce o tym słuchać. Ale to jest taka popularna po prostu rzecz, która jest tutaj w Tajlandii i jest kojarzona z Tajlandią. Idzie się po prostu na taki pokaz i się ogląda, no. I tak to wyglądało po prostu, no. Wiadomo, to jest dla dorosłych. Oczywiście, że tak. Na pewno nie dla młodszych widowni, tylko dla dorosłych. No. I nie pokazałem, ponieważ nie można, ale wybaczcie, że też nie wytłumaczyłem w odcinku. Nie wiem, już chyba po prostu, nie wiem, za bardzo pijany byłem, już nie pomyślałem o tym, a dopiero po wrzuceniu odcinka zauważyłem, że nie było powiedziane. No i teraz będzie mycie słoników. O, patrzcie. Szybka kupa do wiaderka. Zobaczcie, jak się ochlapują same błotkiem. Później będą myte. I ekipa teraz zaczyna zabawę. Żebyście wiedzieli, że one też tu srają i stają. Wiemy! Wiemy! Together, the wind.
Musicie też wiedzieć o tym, że to normalnie macie prysznicę na miejscu, także zawsze się można ich normalnie wykąpać i nie macie się czym przejmować, a zabawa jest naprawdę dobra. Aha, i żebyście wiedzieli, że nie ma tak, że sobie przyjdziecie o której godzinie chcecie. Są ustalone grupy, żeby wchodzić po prostu. Także czasem lepiej po prostu przez biuro podróży sobie kupić wycieczkę. Przyjadą od razu po was też. A jak nie, to możecie sobie indywidualnie tutaj przyjechać. To jest jakieś 10 minut od Hwatong. No i teraz mycie po tym błotku. Patrz, jak on się bawi fajnie. Zanurzył się cały. Teraz jest zbierą szczotki i będą je szorować tutaj słoniki. A słoniki to jest też bardzo przyjemne, jak oni je tak szczotkują. Słonik się nie chce położyć. O, ładnie. Na koniec kąpanie. I na koniec wycieczki jest bufet, każdy może zjeść obiad i za chwilę się zawijamy i jedziemy na trening. Lecimy z kolejnym dniem treningowym. Wszyscy się już wiążą. Zaczynamy najpierw od sparingów dzisiaj. 5 rund, a później dopiero tarcze. Później będziemy pewnie jakąś technikę robić. Ogólnie jest 2 godziny trening. Wszystko się fajnie naprawdę układa. Formę każdy ma coraz lepszą, bo już ten pierwszy czas, co się źle oddychało, już minął. Także jest coraz lepiej. Zbieramy się do sparingów. Będzie dzisiaj wesoło, bo jest poniedziałek. Wiecie, jeszcze mamy dobre siły. Będzie fajnie. I zaczynamy od sparingu. To jest przede wszystkim najlepsze, bo jak się już robi po tych tarczach, po 5 rundach, to już później jest ciężko. A tak to każdy będzie pełen energii. Będą dobre rundy.
Po 20 kopnięć na każdą nogę. To już teraz mamy dobitkę całkowitą. Było po 5 sparingów, mamy mieć nawet 6. Później były tarcze, były techniki. Jeden z naszych trenerów właśnie w piątek teraz będzie walczył. Teraz wszyscy po 100 kolanek mają zrobić. Dawaj, Monia! Zajechani po treningu okropnie. Jeszcze teraz końcówka i treningi zaliczone dzisiaj. Bardzo dobrze. O, i tak zaczynamy tydzień. Jutro prawdopodobnie, jak będzie ładna pogoda, robimy trening poranny na plaży. 6:30 wstajemy, jedziemy na plażę i tam robimy. Wiadomo, jesteśmy na wyspie, fajnie też z tego skorzystać. Później wszyscy do wody, na kokosa. Bardzo fajny klimat będzie. Ekipa już ledwo żyje i tak ma być. Tak zaczynamy poniedziałek. Siema. To jest taki dodatek, który muszę dokręcić do tego odcinka. Tak, jak zaczynaliśmy sprzedawać e-booka, niestety wyszło tak, że nie przyszła płatność PayPalem i kartą, ponieważ coś nam tam zablokowali, nie z naszej winy oczywiście, ale od wczoraj jest to już odblokowane. Także każdy, kto nie mógł z zagranicy kupić lub po prostu nie miał możliwości zapłacenia PayPalem, Blikiem, teraz już ma taką możliwość. Ja właśnie wypisuję pocztówki dla 50 osób, znaczy wypisuję, no są praktycznie już wypisane, muszę tylko adresy wpisać jeszcze do reszty, bo jeszcze jak była Lala, to podpisaliśmy je razem. I jutro one będą wysłane do 50 osób, które jako pierwsze kupiły tego e-booka, ale żeby po prostu inni ludzie, którzy nie mieli takiej możliwości, tak jakby z naszej winy, chociaż PayPal się przyznał, że to była ich wina, nie nasza, ale powiedzmy, że z naszej winy nie mieli możliwości takiej kupić. Robimy jeszcze taką akcję, że do jutra do 24, czyli do środy do 24, każdy, kto kupi, ma szansę zgarnąć jeszcze pocztówkę z Tajlandii, będzie wysłanych 50. No i to jest super taka sprawa dla tych osób, które nie miały wtedy możliwości. Teraz dajemy Wam znowu taką możliwość i bardzo, bardzo dziękujemy za wsparcie. My jesteśmy po 2 ciężkich treningach, ale to zobaczycie w czwartek, co się działo. Jedziemy teraz też na jakiś zachód słońca do jakiegoś beach baru. Jest super. No, ostatnie parę dni i koniec pierwszej edycji obozu. Bardzo udana, naprawdę bardzo udana. Dobra, dzięki wielkie, trzymajcie się. Jak ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, zostawcie suba. Pozdrawiam.